spraw, a to znaczy, że polskimi liniami LOT ruszam na ratę 43 projektu Świat na raty. Moim celem jest Sri Lanka. Będzie się działo dużo i intensywnie. Po 8 godzinach i 40 minutach wylądowałem w Kolombo. I już na samym początku miłe zaskoczenie. Sami uśmiechnięci ludzie. Takie powitanie to ja lubię. Lokalny folklor. Jest dopiero godzina 6, a już się dzieje. Sri Lanka, a dokładnie Demokratyczno-Socjalistyczna Republika Sri Lanki, to państwo leżące w Azji Południowej w pobliżu Indii na wyspie znanej do 1972 roku jako Ceylon. Na powierzchni 5 razy mniejszej od Polski mieszka 21 milionów mieszkańców z 5 grup etnicznych. Ponad połowa Lankijczyków to rolnicy i to właśnie na wieś wybrałem się w pierwszej kolejności. So what is our rules here for the Buddhists, for the monks? Buddhists now normally it's a very religious and very simple life. Traditionally they are doing something kind of like very simple thing. Like? Now you can see now what's doing around us now. What a green. You can So understand. you using it every day, yeah? Normally. This is the way. This is our our traditional system. Can I ask you for blessing? Yes. I bless you, Lord Buddha's blessing and Triple Gem blessing, and Buddha and Dhamma and Sangha, and even with gods. Triple Gem blessing and benediction of the God for you all. Jestem na lankijskiej wsi, gdzie jeździ się tradycyjnymi wozami. Leje się z nieba żar słoneczny, dlatego tutaj na Sri Lance trzeba chronić głowę, szyję, kark przed słońcem, które opala tutaj znacznie mocniej. Łódką teraz płyniemy po wąskiej rzece, rozlewisko i takie dwukadłubowe łódki pływają po tym zbiorniku. Jest pięknie, tylko gorąco. Po naszym krótkim rejsie pojechaliśmy do zaprzyjaźnionej lokalnej rodziny. Wspólnie przygotowaliśmy i zjedliśmy obiad. To była idealna okazja, żeby doświadczyć autentycznej lankijskiej gościnności. Jedno z najczęściej odwiedzanych na Sri Lance miejsc to Sigiriya, czyli Lwia Skała. Owiana legendą, tą dobrą i tą złą, sprzed 1500 lat. Miejsce uznawane przez wielu za 8. cud świata. Kiedy jest się na Sri Lance, to Sigiriyę trzeba odwiedzić. No właśnie, ta wilgotność, temperatura i wysokość dają taki efekt, że wcale nie jest tak łatwo wejść na Sigiriyę. Każdy, kto schodzi, mówi, że warto wejść na górę. To znaczy, że warto trochę tych sił poświęcić, żeby znaleźć się na górę już za kilka minut. Zdobyta, ale to jak ciężko oddycham, to świadczy o tym, że nie było to łatwe, mimo tego, że to tylko 200 metrów przewyższenia. Tak się tylko mówi, ale w tych warunkach, w tej wilgotności naprawdę daje to nieźle w kość. Za to widoki z góry są bezcenne. Jestem w ruinach pałacu, który zbudowany został w XI wieku. To był pałac 1000 pokoi, bo na jego terenie
było aż 1000 pokoi. Niektóre takie malutkie jak ten na przykład. Ale ich liczba imponuje. Poza tym już w tym czasie terekotowymi elementami doprowadzana była tutaj do środka woda. Była też w środku łazienka. No, to było XI wiek, więc naprawdę imponuje to, jaka była tu myśl techniczna budowniczych nie tylko pałaców, ale też całego systemu irygacyjnego Sri Lanki, bo to był największy problem, żeby wodę dostarczyć do środka wyspy. Budowano specjalne sztuczne zbiorniki, system kanałów, który pozwalał, żeby pola były odpowiednio nawodnione i żeby mieszkańcy też mieli wodę. To jest bardzo ciekawe, jak oni do tego wszystkiego podchodzili. Świątynia kamienna z 4 posągami Buddy, Budda siedzący, Budda leżący, Budda stojący, drugi też siedzący. Wszystko zrobione w kamieniu, ma prawie 1000 lat. No właśnie, to wszystko tutaj powstało i pięknie wygląda, symbolizuje buddyzm lankijski. Przyroda Sri Lanki robi naprawdę wielkie wrażenie i przekonywałem się o tym każdego dnia. Także teraz, jadąc do pewnego magicznego miejsca. Jestem w przepięknie położonym hotelu Kandalama. To jest ciekawa historia związana z tym hotelem, bo hotel został zbudowany ponad 20 lat temu. Jest w środku dżungli, ma prawie kilometr długości i jest oparty na takim kontakcie z przyrodą. A jednocześnie to nie wyklucza, że jest taki basen, tak zwany infinity basen, czyli bez tej kończącej ściany i z widokiem na zbiornik wodny. Kandalama to miejsce w centralnej części Sri Lanki i z pewnością miejsce, które trzeba odwiedzić. Może nie jest to obiekt nowoczesny, ale klimat tego miejsca jest wyjątkowy. Żeby dojść do kompleksu świątyń w jaskiniach, trzeba pokonać 140 metrów po schodach. Znów schody. Ale 5 jaskiń i świątynia w Dambuli będzie zdobyta. Królewskie świątynie w Dambuli to kolejne miejsce na Sri Lance, które znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Świątyń jest 5, a ich powstanie datowane jest na I wiek przed naszą erą. Pierwszą z nich jest świątynia Króla Boga, w której znajduje się wykuty w skale usypiający Budda. Druga, moim zdaniem najpiękniejsza, to świątynia Wielkiego Króla. Robi wrażenie ilością posągów Buddy i malowidłami. Trzecia to wielka nowa świątynia, w której oprócz posągów Buddy można zobaczyć także posąg króla. Są jeszcze 2 inne świątynie. Poświęcona królowej Somawati i druga nowa świątynia, słynna z posągu umierającego Buddy. Kompleks świątyń Dambula robi wielkie wrażenie przede wszystkim malowidłami na sufitach, które są wykonane niezwykle precyzyjnie i zrobione były tysiąclecia temu za pomocą farb zrobionych oczywiście z naturalnych roślinnych składników. Roślinnych, ale też skały i tak dalej. To wszystko, co powstało tutaj, robi spore wrażenie, dlatego że wszystko było ręczną robotą. Nawet drzwi są jeszcze sprzed wieków. To ciekawostka. No i jest bardzo dużo posągów Buddy. Sri Lanka słynie z herbaty, kauczuku, kamieni szlachetnych i dużej ilości przypraw. Świetnie przeszkoleni marketingowo przewodnicy w bardzo ciekawy sposób oprowadzają po ogrodach. Świeżo nabytą wiedzę wykorzystaliśmy do ugotowania prawdziwego curry. We are telling Swatna Rati.
Jestem przed kompleksem, w którym znajduje się świątynia Zęba Buddy. Wierzący w religii buddyjskiej muszą tutaj przyjechać. Dzisiaj stosunkowo mało ludzi, ale w soboty, w niedzielę i w święta ciężko tutaj przejść. Świątynia jest bardzo zadbana, jest piękna i warta odwiedzenia. Zęba nie widać, jest strzeżony, głęboko zamknięty, ale już sama jego bliskość ma cudowne, uzdrawiające i spełniające intencje właściwości. Świątynia Zęba Buddy w Kandy to miejsce, w którym trzeba być. Najważniejsze miejsce dla buddystów. Przed chwilą to zrobił, jeszcze cieplutkie, wegetariańskie, tylko bardzo, bardzo ostre. I zastanawiam się, jakie będę miał konsekwencje jedzenia na ulicy tutaj w Kandy. Oczywiście żadnych konsekwencji nie było, a lankijskie roti i pierożki samosa były przepyszne. Kandy to fajne, klimatyczne miasto z dużą ilością ludzi i pojazdów. To wszystko tworzy specyficzny azjatycki chaos, który tak lubię. Muszę się przyznać, że często mam szczęście. Tak było i tym razem. Chciałem tylko skorzystać z toalety, a trafiłem na lankijski ślub. Wszystko wygląda pięknie i kolorowo, a przyszli małżonkowie docierają do sali ceremonialnej osobno w barwnych i głośnych korowodach. Młodych prowadzą rodzice i rodzeństwo, a towarzyszą im rodziny i tancerze, bez których na Sri Lance nie może się odbyć żadne oficjalne wydarzenie. Lankijczycy tradycyjnie podchodzą do rodziny i narzeczeni nie mogą ze sobą mieszkać przed ślubem. Sprawdzana jest też zgodność ich horoskopów i jeśli dobrze się układają, mogą być razem. Śluby odbywają się w godzinach rannych, a ceremonia trwa około 45 minut. Później wszyscy udają się na przyjęcie weselne, a państwo młodzi mogą już cieszyć się sobą i żyć długo oraz szczęśliwie. Wszystkiego pięknego na nowej drodze życia. Tego samego wieczoru tancerze wystąpili jeszcze raz, specjalnie dla nas. I powiem szczerze, lankijski folklor bardzo mi się podobał. Kolejny dzień zacząłem na plantacji herbaty, bo przecież to główny towar eksportowy Sri Lanki. I choć herbaciane pola zobaczyłem tylko przez chwilę, bo mocno padało, to udało mi się podejrzeć, jak wygląda proces produkcji i spróbować słynnej cejlońskiej herbaty. Później była rzeka Madu z jej lasami namorzynowymi, mostami, wysepkami i świątynią, w której byłem świadkiem modlitwy i ceremonii błogosławieństwa. Taka plaża na Sri Lance, którą szczególnie upodobały sobie morskie żółwie. Mieliśmy możliwość wypuszczenia maluchów do wody. Było wzruszenie, łzy i radość, kiedy w komplecie zniknęły w tonie. Do mojej prywatnej kolekcji wrażeń dołożyłem kolejne piękne przeżycie. You're nothing but mine, and the sooner you realize that for all
jeździmy tutaj w tuk-tuku. To jest najlepszy pojazd do eksploracji Colombo, zdecydowanie. Jedzie wszędzie, ciśnie się w każdą dziurę. A taki dobry driver jak Donald, no to skarb, naprawdę. Czterdziesta trzecia rata projektu Świat na raty powoli dobiega końca, ale muszę przyznać, że była niezwykła. Starałem się pokazać miejsca, emocje i uśmiechniętych ludzi, których spotykałem na swojej drodze. Mam nadzieję, że mi się to udało i wielu z Was zainspirowałem do zaplanowania podróży na tą piękną wyspę. Wyjeżdżam, ale nie mówię żegnaj Sri Lanko. Zdecydowanie bardziej wolę do zobaczenia wkrótce.